Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes, i zapraszam Was na recenzję olejków do ust. I powiem Wam, czy jest jakiś faworyt, czy któryś się mocno wybił, czy jest jakiś olejek numer 1. Zapraszam. Jestem fanką olejków. Uwielbiam je. Mają u mnie wiele zastosowań. Oprócz nawilżającego, uwielbiam efekt, jaki dają na ustach. Taką taflowość. Odpowiednio nałożone też potrafią delikatnie powiększyć tak wizualnie usta. Kolejna rzecz, że pozwalają na zużycie pomadek nie do końca komfortowych. Często tych bardzo matowych, bardzo mocno wysuszających, powodują, że po ich nałożeniu na te pomadki komfort noszenia danej pomadki jest wspaniały, a oprócz tego też dużo ładniej, wydaje mi się, że wygląda. Jesteśmy teraz w takim trendzie, gdzie jednak znowu błysk rządzi. Czym się różnią olejki od błyszczyków? Właśnie taką zasadą główną olejków, powstania olejków jest to, żeby dawały duże nawilżenie ustom. Różnie one się nazywają, różnie firmy o nich piszą też, ale takim mianownikiem głównym tych wszystkich olejków jest jednak nawilżenie. Olejki mają też to do siebie, że mają się nie kleić tak jak się kleją błyszczyki. Błyszczyki są też często takimi produktami, z którymi jak producent przesadzi, to często między ustami się właśnie pojawiają takie nitki, bo one się tak ciągną jakby. Olejki mogą być różnego koloru, ale nie każdy olejek ten kolor przenosi na usta. Na ogół dają dosyć bezbarwny blask, ale nie wszystkie. Tym też się dzisiaj zajmiemy. Jakie olejki ja przetestowałam, o jakich dzisiaj będę mówiła, no to właśnie Wam pokażę. Jest to Dior Lip Glow Oil. To jest ta seria Backstage, z tego co kojarzę. To są ich najbardziej znane olejki. Tak naprawdę oni byli chyba takim pierwowzorem dla reszty, prowodyrem takiego produktu. Ja mam tutaj kolor akurat 012 i jest to Rosewood. Natomiast najbardziej popularnym jest ten taki jaśniusieńki różowy. Ja mam natomiast ten, mi się spodobał ten kolor i tak naprawdę tylko Dior miał taki ceglany właśnie kolor, nie jakiś różowy i tak dalej. Więc Dior. Kolejny, o jakim dzisiaj będę Wam opowiadała, to jest olejek Haus Labs. I ja mam tu, to jest w ogóle PhD Hybrid Lip Oil Tint. Olejek to jest dosyć nowość chyba z tego roku. Olejek Guerlain. Wzięłam najciemniejszy kolor. Kolorów też jest trochę do wyboru. Ja wzięłam najciemniejszy, jaki był. I zaraz Wam powiem. Olejek się nazywa Kiss Kiss Bee Glow Oil. I to jest 809 Lavender Glow. Także Guerlain. Oraz kupiłam cały zestaw, o którym Wam mówiłam, że jest do kupienia. Cały zestaw olejków Clarins. Jak wiecie, to mam dogłębnie przetestowane. I właśnie teraz też mam Clarins na sobie, ale zaraz będę go zmywać i będę Wam prezentowała te olejki u siebie na ustach. Tu jest ten kolor miałam, a tu są 3 jeszcze inne. Powiem Wam tu też o różnicach między miniaturkami a tą dużą.
generalnie poopowiadam Wam o olejkach. Myślę, że film będzie trochę ważył, bo jednak chciałabym się skupić na takiej konkretnej recenzji, żebyście, jeżeli tak jak ja kochacie olejki, wiedzieli, po który faktycznie jest warto sięgnąć. I teraz tak. Zacznę może od wytarcia ust. I zacznę od najbardziej znanego i ukochanego produktu ogromnej ilości ludzi. Mam na myśli olejek Dior. Czym on się charakteryzuje? Kochani, po pierwsze, jeżeli chodzi o opakowanie, jest bardzo tanie, bym powiedziała. To jest strasznie taniuśny plastik, taki naprawdę aż trochę słabo to leży w ręku. Mam wrażenie, że no takiej najgorszej jakości, jeżeli chodzi o to, ale mimo wszystko opakowanie bardzo użytkowe, bardzo praktyczne. Jeżeli chodzi o wyciąganie tego olejku, jak widzicie, troszkę się ciągnie. Natomiast to jest taka ilość potrzebna na całe już usta i nie trzeba dokładać. To jest po prostu wystarczające. I teraz tak. Ten olejek ma taki miętowy vibe. Czuć miętowy efekt na ustach. Znaczy taki smak, taki zapach, ale właśnie efektu nie czuć. To nie jest olejek absolutnie plampujący. To jest tylko i wyłącznie olejek nawilżający. Myślę, że ta mięta ma jakieś tam znaczenie też nawilżające jak najbardziej, ale nie powiększające usta. Jak widzicie, olejek nie nadaje żadnego koloru. To jest nadal kolor moich ust. One są niebywale błyszczące, pięknie odbijają światło. Olejek to jest bardzo subiektywne, ale jest komfortowy, ale też może być nie do końca. Przez pierwszy etap jest bardzo komfortowym olejkiem i bardzo fajnie się go nosi. Oprócz tego to jest petarda nawilżająca. Muszę Wam powiedzieć, że ten olejek położony na noc i zostawiony po prostu na ustach, rano budzicie się dalej z tym olejkiem. Mało tego, usta są niebywale miękkie, strasznie takie wasze, ale lepsze, takie piękniejsze. Mam też wrażenie, że czerwoność ust jest taka bardziej intensywna, że one jakby nabierają same z siebie większej intensywności. Natomiast jego minusem i takim delikatnym dyskomfortem jest to, że kiedy ta pierwsza warstwa się wchłonie tego olejku, to następuje bardzo mocna kleistość. Oczywiście można tę kleistość zniwelować i ja ją na przykład niweluję przyciągając językiem po tym olejku, czyli coś takiego. Wtedy z automatu jakby wraca ta konsystencja pierwotna, ale nie ukrywam, że na początku, wiedząc i zużywając już jeden cały olejek Clarins, byłam pewna, że że wiecie, że nie ma czegoś takiego efektu w olejkach i jakież było moje zdziwienie, kiedy raptem, o właśnie już widać, widzicie, nawet się troszkę ciągnęła, ale to, on się bardzo, już tego praktycznie nie widać, on się bardzo gęstni na ustach, tak jakby, nie wiem, że dostaje temperatury ciała i dlatego takiej gęstości nabiera. Ciężko mi powiedzieć, ale zaczyna być właśnie taki kleisty i czego powiedziałam, że te olejki nie robią takich właśnie włosków, to ten właśnie jak już tak zgęstnieje na tych ustach, delikatnie na początku robi, no i trzeba to sobie radzić tym, że
tym językiem troszeczkę to odbieracie, tej gęstości, jakby ciągle go też językiem nawilżacie. Druga sprawa jest taka, że on nie ma żadnego smaku, absolutnie nie przeszkadza, nie ma też żadnego zapachu oprócz tego miętowego. Oczywiście miętowy tak ma, ale nie ma jakiegoś tam perfumowanego jeszcze dodatkowo. Jedynym jego takim mankamentem, jak widzicie, jest właśnie to ciągnięcie się. Zobaczcie. On po prostu gęstnieje i takie coś się robi. I to jest dziwne, dlatego że ten olejek jest najdroższym olejkiem z tych wszystkich olejków. Ten olejek kosztuje około 180 zł, potrafi nawet 215, jeżeli chcecie go kupić gdzieś na Douglasie. Bywa też w promocjach za 170, można go kupić, ale generalnie na bogato. I jest taki właśnie dyskomfort, wiecie? Takie, że co to jest? Czemu to się tak klei? I że to takie jest dziwne i to się ciągnie. I właśnie bardziej może jak błyszczyk to działa, a nie powinno tak działać, bo jest to olejek. Więc ja bym dała Dior jednak minus za to. Nie jest to olejek idealny, jak wszyscy mówią. Chociaż ja kosmetyki Dior uwielbiam i to nie jest tak, że ja go nie będę zużywać. Słuchajcie, on już jest przeze mnie zużyty w sporej ilości, dlatego że jak w ogóle wyjmę ten i to by się tak ułożyło, to ja go już mam tak naprawdę, zobaczcie sobie, tyle. On jeszcze zleci, więc powiedzmy ze ścianek, więc powiedzmy, że mam tyle. A zdecydowanie było go więcej. No i po włożeniu oczywiście też widać, ile już go nie ma, więc jest przetestowany przez wiele dni, noszony w torebce, w kieszeniach, cały czas smaruje usta. Też jest to taki czas, kiedy bardzo dobrze jest mieć właśnie jakieś takie balsamy do ust, co tam lubicie, widzicie? Ja z Wami gadam i patrzcie, co się dzieje. Cały czas. Dlatego ten olejek ma minus. I teraz tak, czy ja go nałożyłam za dużo? Ja go nałożyłam tyle, ile się go nabiera poprzez wyciągnięcie aplikatora z tego. I oczywiście można tam ocierać, żeby go wziąć mniej, ale to powinno być tak stworzone, że jak wyciągam taką ilość, jaką aplikator mi wyciąga, to powinna być idealna doza tego olejku. Moim zdaniem to nie jest kwestia tego, ile ja go nakładam na usta, a kwestia tego, że on bardzo gęstnieje, bardzo mocno zaczyna się lepić. I to jest takie nie do końca komfortowe. Ściągam ten olejek. Mam bardzo nawilżone. Teraz jak testuję właśnie te olejki, mam bardzo mocno nawilżone usta i jest to naprawdę rewelacja. Rano wstaję i to jestem w stanie po prostu takie coś zrobić, bo one są tak nawilżone, tyle nawilżenia mają. Jak widzicie, właśnie zmienia się troszeczkę ta czerwień ust, że jakby jest ciemniejsza, więc to jest zasługa tego. On nie barwi jako olejek, tylko on po prostu tak nawilża, że one aż są takie krwiste, te usta. Więc jeżeli lubicie taki efekt, no to tak, to głównie daje ten olejek. Teraz opowiem Wam o olejku Guerlain. To jest olejek jakościowo. Clarins i ten, jeżeli chodzi o opakowanie, są najlepsze. Naprawdę to jest trochę cieńszy, jakoś tak cięższy, jakoś tak lepiej zrobiony. To jest zdecydowanie takie fajniejsze, bo to jest naprawdę taki chamski plastik. Ale to jest tak fajniej zrobione, bardziej elegancko. No zdecydowanie Guerlain. Więcej też jest tego olejku od razu. I teraz zobaczcie sobie, wyciągam go. O, i też jest takie, widzicie. To pachnie jak kosmetyki Guerlain, wszystkie. Ma specyficzny zapach i to jest właśnie też zapach tej terakoty, perfum.
o których Wam mówiłam. Bardzo ładny zapach. Także one są perfumowane. Guerlain jest z tego znany, że wszystkie kosmetyki perfumuje. I widzicie, jak wyciągnę, no to jest go tyle, a potrafi być dużo gorzej. To Guerlain sobie poradziło z tym w ten sposób, że zrobiło dłuższą tu szyjkę, po to właśnie, żeby tak, nie wiem, może nie oszukiwać aż ludzi, ile tego olejku faktycznie jest. I teraz to jest olejek, który barwi, który nadaje kolor. Ja go sobie użyję w tej ilości, którą mam i którą też wyciągnęłam za pierwszym razem. Więcej nie jest potrzebne. I jeszcze jedna rzecz. Aplikator jest praktycznie 1:1 jak Diora. To jest duży aplikator i naprawdę świetnie, bardzo miło nakłada się ten olejek. I tu tak samo nie mam nic do zarzucenia. Wiecie, ja tak będę wracała. Coś mi się przypomni jeszcze, jakaś cecha, to będę porównywała po prostu to. Daje kolor właśnie taki ciemniejszy, śliwkowy może bardziej, coś takiego. To jest olejek, który nie będzie się już kleił, on nie gęstnieje na ustach, jest cały czas tak samo komfortowy. Ten blask, który teraz widzicie, on jest przez cały czas noszenia tego olejku. Olejek jest też dużo bardziej trwały, zaraz powiem, o co mi chodzi z tą trwałością, od Diora. To znaczy, że przez to, że formuła Diora się tak bardzo mocno gęstnieje, powoduje to, że on dosyć szybko obsycha, jakby, że trzeba go reaplikować jednak. To jest olejek, który ma bardzo dużą trwałość. To znaczy, że jeżeli ja na przykład rano nim posmaruję usta, to mniej więcej przez 4 godziny ja go czuję, że go mam. To znaczy, może inaczej. Jak tak zrobię, to wiem, że nadal olejek jest na ustach. On może nie jest tak lśniącej postaci już, ale jest w takiej postaci, że cały czas mam takie, wiecie, taki poślizg duży ust. I nie mam powodu ani potrzeby reaplikowania. Sposób nawilżenia dla mnie jest taki sam jak Diora, to znaczy po nałożeniu na noc, rano budzicie się z nadal takim poczuciem warstwy tego olejku, tak jakby on cały czas Wam nawilża te usta i one są takie mięciusieńkie, więc efekt, jaki ma robić, jest jak najbardziej w 100% zachowany. Jest to też produkt, który nie ma żadnego smaku i to, że on ma zapach, to jakby nie przenosi się na język, nie macie tego poczucia jedzenia perfum, absolutnie nie. I oprócz tego wydaje mi się, że jest to olejek taki 100% komfortowy i nie ma tu takiego aspektu, który chyba mógłby przeszkadzać, bo jeżeli ktoś się decyduje na olejek, to raczej wie, z czym to się je i czego też oczekuje. I ten produkt według mnie nie ma minusów. Ja przynajmniej testując go, takich minusów nie zauważyłam. Pojemność, zrobione to w sposób taki, żebyście mieli jak najwięcej olejku w olejku. Opakowanie czuć, że jest bardziej luksusowe, chociaż ten olejek, ja za niego zapłaciłam wprawdzie w promocji 140 zł. Wiem, że też w promocji za 100 zł go znajdziecie chyba na flakonie, ale tak mniej więcej po 150 zł chodzi ten olejek, więc jest tańszy od Diora. Dior ma wywindowaną cenę też, wydaje mi się, dlatego, że naprawdę zdobył ogrom rynku tego olejkowego, był takim prowodyrem i do dziś jest przez niektórych uważany, że jego olejek jest najlepszy i nie do podrobienia.
Ja będę miała odmienne zdanie. Także jeżeli chodzi o różne cechy i aspekty tego olejku, myślę, że mamy to omówione. Także ściągam to. Proszę, daję olejek kolor. Mam tak cudownie nawilżone te usta, uwielbiam naprawdę olejki. Jeżeli będziecie regularnie je stosować, właśnie wkładać do torebki i wszędzie, to petarda. Teraz może wezmę się za Haus Labs, ponieważ wiecie też o Clarinsie, bardzo dużo Wam mówiłam na swoim kanale, że bardzo lubię i dlatego powiem Wam o tych olejkach na końcu, a teraz powiem Wam o olejku Haus Labs. I teraz tu mamy taką czarną końcówkę, więc też troszkę inaczej i też po wyjęciu dosyć dużo jest tego olejku. Mniejszy aplikator, bardzo niewygodny. To znaczy on jest po prostu dla mnie dziwny, może jestem nieprzyzwyczajona, ale jest jakby taki trochę za mały. I jest to jednocześnie tint, dlatego że jak go testowałam, za każdym razem kolor zostawał mi na ustach. Także tak bym powiedziała. To jest totalnie bezwonny produkt, absolutnie bezwonny. I też tyle, ile wyciągacie, jak najbardziej Wam to wystarczy. Jest to produkt, który jak już sami widzicie, no nie daje aż takiego blasku jak na przykład Guerlain, czy też nawet ten Dior na samym początku. Jest dosyć, jest subtelniejszy, to zdecydowanie. Natomiast do aplikatora muszę się przyzwyczaić, bo od takiego dużego przejść do takiego małego jest to po prostu dziwne uczucie i być może to tylko o to chodzi. Kwestia przyzwyczajenia. Natomiast ta warstwa szybko dosyć wysycha, ale to nie jest tak, że olejek wymaga już reaplikacji, tylko ten blask dosyć tak znika, ale nawilżenie pozostaje. Tak jakby jest taka warstwa okluzyjna na ustach, której nie do końca, znaczy widać ten blask, ale nie taki jak teraz. Zdecydowanie on się tak mocno przycisza i to jest taki olejek, który właśnie służy nawilżaniu, trochę działa jak balsam. Jest to zdecydowanie olejek dla osób, które używają tylko i wyłącznie olejków po to, żeby nawilżać usta, nie po to, żeby też dodawać blasku, czy też wykańczać nimi makijaż ust po wcześniejszym nałożeniu konturówki, czy pomadki, czy czego tam chcecie. Zdecydowanie jest to najbardziej z tego wszystkiego produkt do używania samemu, do torebki, do nawilżania ust. Bardzo dobrze nawilża, ale muszę przyznać, że Guerlain i Dior robi to delikatnie lepiej. I przy mniej intensywnej reaplikacji, po prostu jakby na dłużej wystarcza jedna aplikacja olejku Guerlain czy Diora niż tego. Te nawilżenie utrzymuje się dłużej. Tu jest ta okluzja, ale ona też czasem znika, no i te nawilżenie też znika, więc to jest dobry produkt, ale nie rewelacyjny. Jeżeli chodzi też o opakowanie, jest tandetne na maksa. Porównałabym je do Diora, bo to są dwa tandetne opakowania, takie naprawdę w odczuciu, w takim dotyku. To jest taki plastik chamski, że aż normalnie krzyczy. Jedyne co mogę powiedzieć, to ten jest szerszy, więc ładniej wygląda, no i ma te Diora takie znane już z pomadek, bo ja też mam taką pomadkę Diora, tu taki błyszczyk, więc to jest znane dosyć, ale i to mi się podoba, akurat ja lubię, to jest fajny pomysł z tym, ale to nie jest też tak, że to do czegoś służy, chociaż możecie tym wykręcać, to i tak na ogół bierze się po prostu tak, nie ma sensu za to trzymać. Także jeżeli chodzi o jakość opakowania, słaba jak Diora. Natomiast
odrobinę jeszcze słabsza, chociaż niektórzy taką prostotę też bardzo sobie cenią i lubią. Plusem tych opakowań jest też to, że są takie lekkie, no więc jakby nie obciążają nam za mocno torebki. Jeszcze jak ktoś lubi perfumy nosić i dopsikiwać się, wiecie, czasami ta torebka to już i tak waży swoje, więc dobrze wrzucać taką leciutką rzecz. Jest to dobry produkt. Ja za niego zapłaciłam, słuchajcie, 100 zł, dlatego że na Sephorze mam te rabaty, mam tą Unlimited, czy jakąś tam kartę, już nie wiem, Gold, czy jakoś tam. I ja mam tam stałe rabaty, które sobie mogę naliczać na jakie chcę produkty, na wszystkie tak naprawdę nie mam ograniczeń co do marki. Natomiast on generalnie kosztuje 125 chyba, czy jakoś tak. Więc to jest dobry produkt jak za takie pieniądze, też można powiedzieć, bo porównuję tu jednak wysokopółkowe olejki, ale można lepiej. I wszystko zależy od tego, czego oczekujecie, bo jeżeli lubicie ten taki właśnie mocny blask, to ten olejek jest jednak z tych delikatniejszych, ale jak najbardziej on upiększy każdą konturówkę, która jest użyta na całe usta i tak dalej. Da Wam fajny efekt, nie tak mocny jak przy pozostałych dwóch olejkach, ale jednak. Także mamy omówiony już Haus Labs. I zostały mi ostatnie, chodzi o Clarins i o zestaw. I możecie sobie myśleć, kiedy Ty, Marta, te olejki zużyjesz? Zużyję. Clarins zużywałam bardzo szybko. Ja te olejki po prostu, zobaczcie już Diora, ile zużyłam, dosłownie w parę dni. One się zużywają mega, dlatego że ja je reaplikuję i reaplikuję. I wiecie, po prostu będę miała każdy w innej torebce, mam jeden na stoliku w salonie, jeden mam tutaj do używania cały czas, w torebce najczęściej używanej, do kurtki, do kieszeni kładę. Ja po prostu chodzę z tymi olejkami i ja non-stop reaplikuję, bo ja bardzo lubię ten efekt nawilżenia. Uwielbiam po prostu i dlatego postanowiłam, że zrobię Wam taką recenzję rzetelną, według oczywiście mojej subiektywnej jakiejś oceny, też na pewno, ale chciałam Wam porównać, czy to jest sens kupowania koniecznie tego Diora, czy to jest sens ładowania się w te drogie marki, czy można jednak znaleźć coś trochę tańszego. No bo generalnie one wszystkie są dosyć drogie. Ten na przykład Clarins kosztuje mniej więcej różnie, bo teraz można go znaleźć za 90 nawet złotych, za 70 gdzieś znajdziecie w promocji. Teraz, kiedy ja to nagrywam, a kiedy Wy to oglądacie, to nie mam pojęcia. I generalnie one kosztują jakieś tam 130 zł, więc no jakby wiecie, wszystko zależy, kiedy chcecie to kupić, ale znajdziecie to w tańszej cenie niż normalnie. Z tym, że ja ten zestaw kupiłam, bo ja go pokazywałam Wam w zestawach we Vlogmasie i tam mówiłam Wam, że on kosztuje chyba 268 zł, coś takiego, to było chyba na Notino. A ja go znalazłam jeszcze ten zestaw na Eglamour i zapłaciłam za niego 157 zł za 4 olejki. No jak ja miałam tego nie wziąć? Po prostu nie było takiej możliwości. I teraz wezmę sobie jakiś taki, słuchajcie, wezmę sobie najpierw miniaturkę, dlatego że te duże znam i oczywiście opowiem Wam, ale tu nie wiem, jaki jest aplikator i fajnie by było to sprawdzić. No, aplikatorek jest taki malusieńki, płaski, jak do korektora. Ja mam przy Rabanne taki korektor. Patrzcie, ile tego olejku jest, nie? Więc da się to zrobić lepiej. I teraz aplikuję. Clarins jest totalnie bezbarwnym olejkiem. To jest, już muszę dokładać. Trochę się słabo na ten aplikator nabiera, więc dokładam.
Clarins to jest totalnie bezbarwny olejek. Te kolory niczym się nie różnią. Dokładam kolejne. Nie wiem, mam takie poczucie, że nie wszędzie mam pomalowane. Natomiast formuła tego olejku jest naprawdę genialna. On, ile go nie nałożycie, możecie go dokładać i dokładać, on się nie będzie Wam nitkował. On daje totalny blask, jak widzicie, odbija przepięknie światło. Cudownie dopełnia moje makijaże właśnie ust pomadkami matowymi. Oprócz tego jest strasznie komfortowy i on jest najbardziej, mam wrażenie, lejący z tych wszystkich olejków. To są po prostu, tu macie taki sam, w tej normalnej macie taki sam aplikator jak w tych wszystkich olejkach, oprócz Haus Labs, który ma mały dosyć aplikator, ale w Diorze i w Guerlain jest taki właśnie duży kopyto i tu też. Natomiast to jest komfortowe kopytko, bardzo miło się tym maluje, więc nie przeszkadza. Milej nawet niż tym, bo on jest tu w Haus Labs, jest taki jednak rozszerzony trochę i może za mocno ma te włoski, że jakby taki czuć, że jakoś tak inaczej to się nakłada, to może być w tym jednak rzecz. Jak widzicie, Clarinsa nie jest zbyt dużo, to już widać, że dostajemy go już oszukańczą ilość, bo nie były to jeszcze używane przeze mnie, te duże, ponieważ ja uważam, że to jak mam to przetestowane, to jest na maksa, bo zużyty jeden olejek, to mogę Wam o nim powiedzieć wszystko i różnice też rzucają mi się od razu. Przede wszystkim właśnie on jest olejkiem mniej gęstym, rzadszym, ale bardzo dobrze się aplikującym, to jest używanie jego jest samą przyjemnością. Ale muszę powiedzieć, że widzę tu konkurencję dosyć dużą. I jeszcze tylko powiem, że jeżeli chodzi o jakość opakowania, to dla mnie to jest właśnie porównywalne do Guerlain. To są dwa różne oczywiście opakowania, jak widzimy. Ale jeżeli mamy powiedzieć o to, jak to leży w dłoni, jakiego rodzaju to jest plastik, to jednak Clarins i Guerlain tutaj rządzą. Jeżeli opakowanie dla Was ma znaczenie i chcecie wiedzieć, za co też płacicie, no to zdecydowanie te dwa olejki za opakowanie zwyciężają. Tu może być minusem, ale może być ogromnym plusem. To jest olejek, który właśnie przez to, że nawet trochę koloru nie dodaje, jest świetny na pomadki, no bo nie zmienia ich w żaden sposób. Natomiast na przykład już Guerlain, wiem już, że to nie jest kwestia tylko tego, że to jest ciemny kolor, bo ja tutaj też mam taki ciemniejszy kolor, uważam. Ja wiem, że one wszystkie są po prostu totalnie bezbarwne i nie robią zamieszania na ustach. On jest naprawdę mega komfortowy. Reaplikacja jego nie jest za bardzo wymagana. On bardzo długo Wam będzie leżał na ustach, w takiej formie też. To, jak się go właśnie nawet tak robi, jest bardzo komfortowe. Widzicie, jak zacznę tak robić, to tak jakbym wtłaczała cały czas go w usta i nawilżała sobie usta i ten blask aż tak wielki znika, ale możecie go sobie dołożyć i to też nie przeszkadza. Fajne jest to, że ile go nie dołożycie, to dalej jest komfort, dalej nie ma tego sklejania ust. Dalej jest po prostu fantastyczne użytkowanie tych olejków. I gdyby to być może była inna marka, której nie znam, to takiego zestawu może bym nie kupiła, ale że wiedziałam, że Clarins jest tym, czego ja potrzebuję, no to taki zestaw musiał się u mnie znaleźć. I kochani, podsumujmy sobie wobec tego te wszystkie olejki. Ja Wam powiem, że są tutaj dwa olejki, które spełniają moje oczekiwania co do olejków. I zdecydowanie jest to Clarins i Guerlain. Guerlain spełnia moje oczekiwanie takie, o którym nawet nie wiedziałam, że mogę je mieć. Ponieważ Guerlain to jest olejek barwiący, nadający koloryt, to jest to
Świetny produkt właśnie na wyjścia. To jest dla mnie bardziej olejek do stosowania w domu, do nawilżania ust. No chyba, że tak jak mówię, chcę podrasować pomadkę, którą już mam. Ale generalnie jest to olejek do stosowania w domu. Natomiast ten olejek jest to olejek, który przez to, że nadaje delikatny koloryt ustom, to ja mam takie poczucie, że ja wiecznie mam taki skończony makijaż, że wszystko tam gra, wiecie, on mi się nie rozjeżdża, ten kolor nigdzie nie wyłazi. Nie mam też problemu, że jakaś konturówka gdzieś mi się coś wytarła, bo mogę mieć konturówkę, może ona mi się nawet wytrzeć, ale ja po dołożeniu tego i mi widać, że jest jakiś kolor nakładany, po prostu nadal mam taki świeży i jakbym wyszła i dopiero co zrobiła sobie makijaż. I to jest ogromny plus. I chyba za to musiałabym dać temu olejkowi pierwsze miejsce. Komfort, aplikacja, aplikator, zapach. Chociaż zapach może być minusem, dla mnie nie jest, ale dla Was może być. Opakowanie, cena. Jak najbardziej, moim zdaniem jest to jeden z najlepszych olejków, z jakimi ja miałam do czynienia. A te dwa olejki to nie jest tak, że ja tego nie będę używała. Ja oczywiście zużyję, lubię ten efekt mięty też w tym olejku, jest bardzo fajny, ale chyba jednak takie gęste formuły, jeszcze gęstniejące na ustach, nie są do końca dla mnie. Dlatego troszeczkę się dziwię, że Dior jest na pierwszym miejscu dla ludzi, że jest to olejek, który wszędzie jest tak promowany i uważany za the best of the best, bo właśnie ja tu widzę pewne niedociągnięcia. I tak naprawdę dzisiaj jest to najgorszy olejek, o którym Wam mówię, biorąc pod uwagę wszystkie te 4, właśnie przez to, że te włosy tu się ciągną, że on tak mocno gęstnieje na ustach i nie wiem, jeżeli używacie tych Diora, to dajcie mi znać, czy u Was też ten sam problem się dzieje, czy to tylko u mnie jest coś nie tak, bo absolutnie nie miałam żadnego założenia, żeby negować ten olejek, wręcz zawsze o nim marzyłam i w końcu sobie pomyślałam, że przy okazji zrobię test, ale przy okazji w końcu będę miała olejek Diora i sprawdzę, jak to się faktycznie ma do tego wszystkiego. No i jestem najbardziej nim rozczarowana. Może dlatego, że moje nadzieje były pokładane w tym olejku takie największe, że oczekiwania względem tego też urosły. Ale to wszystko właśnie robi masowy przekaz, to wszystko robi reklama, informacje, jakie są podawane, to ile promocji było tego olejku, jak wszędzie wszyscy się rozpisują, jak jest cudowny. Gdybym miała polecić bardzo szczerze, to nie jest tak, że ja House Labs nie polecam. Uważam, że jest to bardzo dobry olejek i jak mówiłam Wam o cechach, to jeżeli ktoś lubi właśnie taki efekt olejku i stosuje tylko olejki po to, żeby mieć nawilżenie, to rewelacja. Także generalnie polecam Wam olejki. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach poniżej i pozdrawiam. Do następnego. Pa!